Cześć, z tej strony Kamil Tarczyński. Witam Was w kolejnym odcinku naszego podcastu Just No Code. Dzisiaj porozmawiamy sobie o bardzo ważnych tematach dotyczących no-code'u, dookoła których bardzo często krąży wiele pytań, niedomówień, niedopowiedzeń czy niepewności. Tematy, które dzisiaj poruszymy, to wydajność, stabilność oraz koszty. Są to bardzo ważne kwestie, które de facto każdy z nas chce mieć gdzieś zaopiekowane, chce znać na nie odpowiedzi, jak to de facto z tym no-codem jest. Czy jest on wydajny? Czy możemy na nim obsługiwać setki tysięcy użytkowników? Czy jest on stabilny? Jakie za sobą niesie koszty? I dzisiaj właśnie o tym porozmawiamy. Na wstępie chcę tylko zaznaczyć, że dzisiejszy odcinek będzie takim, powiedzmy, zbiorem naszych doświadczeń, czy odniesieniem, takim uśrednieniem, trochę znalezieniem wspólnego mianownika w odniesieniu do 4 platform, z których po prostu korzystamy i z których mamy też największe doświadczenie. Te platformy to Babel.io, Zano, Webflow oraz Flutterflow. Tam, gdzie będzie oczywiście trzeba, czy będzie taka konieczność, bo platforma będzie znacząco się różniła, właśnie tym wspólnym mianownikiem nie da się jej do tego wspólnego mianownika sprowadzić, to oczywiście postaram się zaznaczyć i Wam dokładnie o tym powiedzieć. Natomiast drugą bardzo istotną kwestią jest to, że jeżeli rozmawiamy o wydajności, stabilności czy kosztach danej platformy, jest to dla nas bardzo istotna kwestia, bo chcemy zbudować rozwiązanie produkcyjne, które będzie działało dla wielu użytkowników. Wiemy, że chcemy, żeby się skalowało, żeby zaraz nie musieć tego przepisywać, czy nie migrować do innego rozwiązania no-codowego, czy cokolwiek innego, to powinniśmy zawsze dostosować nasze wymagania do potrzeb. To znaczy, że powinniśmy sobie na samym początku zreewaluować to, jakie mamy potrzeby, jaka platforma jest w stanie te potrzeby pokryć i w jakim też zakresie. Bo na przykład tak jak Babel jest platformą bardzo elastyczną, czy Zano jest platformą bardzo elastyczną, to są również na rynku no-codowym platformy, które takiej elastyczności już nie oferują i nic z tym niestety nie zrobimy i będzie to rozwiązanie na przykład dobre na zbudowanie tylko i wyłącznie MVP dla kilkudziesięciu użytkowników. Więc nie przedłużając, zacznijmy sobie od wydajności. Jak ta wydajność de facto w no-codzie działa? Bardzo często to pytanie dobiega nas od naszych klientów czy deweloperów tradycyjnych, że no-code nie jest tak wydajny, bo jak się nie pisze samemu kodu, no to nie może tak super działać. I oczywiście pod pewnym względem, w pewnym zakresie się z tym zgodzę. Oczywiście, że jeżeli mamy zespół deweloperów, który w 100% operuje kodem i ten kod wymuska do każdej pojedynczej linijki, kropki i tak dalej, zoptymalizowany będzie ten kod od A do Z, to oczywiście on będzie dużo bardziej wydajny od takiego kodu, który jest generowany przez jakąkolwiek platformę no-code, ponieważ został wypieszczony, zoptymalizowany w każdym możliwym względzie i do tego konkretnego, jedynego rozwiązania. Musicie pamiętać o tym, że platformy no-codowe są platformami przeznaczenia ogólnego. To nie jest tak, że platforma no-codowa jest dobra do budowy fintechu albo jakichś social mediów, albo medtechu, albo czegoś innego. Są to rozwiązania ogólne, które mają nam pozwolić budować również ogólne czy różnorakie rozwiązania. Z tego względu kod ich również jest zoptymalizowany, ale pod względem ogólnego performance'u czy ogólnej wydajności, a nie pod względem jednej, którejś konkretnej, którą my chcemy zbudować. I może się okazać tak, że jak cała platforma chodzi super świetnie i ekstra, to niestety jakaś jedna funkcja, którą sobie wymyśliliśmy, już nie do końca, bo niestety na tej platformie będzie ona troszkę inny sposób funkcjonowała niż w tradycyjnym podejściu. Oczywiście nie jest to przeszkodą, bo możemy budować różne workaroundy, możemy posiłkować się jakimiś rozwiązaniami firm trzecich, możemy zbudować sobie API na zewnątrz, żeby to obejść, czy na platformach no-codowych możemy po prostu dać kawałek własnego kodu, który będzie przetwarzał wtedy te dane tak, jak będziemy chcieli, no ale tak w tym wypadku wiadomo, że ten kod nie jest
idealnie zoptymalizowany, natomiast jest zoptymalizowany, tak jak już właśnie powiedziałem, do zadań ogólnych. I pod tym względem jest on świetnie zoptymalizowany, ponieważ z tych platform no-codowych korzysta coraz więcej osób. Z samego Babbla na ten moment korzysta już prawie 3 miliony osób i to samych deweloperów, którzy budują swoje rozwiązania na tej platformie, więc Bubble i producenci innych platform no-codowych dbają o to, aby ta wydajność była na jak najwyższym poziomie, ponieważ współpracują z dużymi firmami, współpracują ze średnimi firmami i gdyby nie oferowali tej wydajności na odpowiednio dużym poziomie, na odpowiednio wysokim poziomie, to traciliby po prostu klientów. Dlatego oczywiście pod spodem ten kod jest generowany, nadal on jest zoptymalizowany w trochę inny sposób, no ale działa to w zupełnie inny sposób, jest przeznaczone też do innych rozwiązań. Natomiast w przypadku na przykład Flutterflow, tutaj musimy właśnie dać ten wykrzyknik czy gwiazdkę przy tym rozwiązaniu, ponieważ Flutterflow tworzy rozwiązanie natywne mobilne, gdzie aplikacja natywna z reguły będzie optymalna, o ile backend będzie na to pozwalał, będzie działała w sposób szybki, plus Flutterflow pozwala nam grzebać w kodzie i go od A do Z optymalizować, ściągnąć, zmienić, dostosować czy zoptymalizować, więc tutaj mamy troszkę większe pole manewru i też jest to zupełnie inny przypadek. Natomiast musicie też pamiętać, że jeżeli chodzi o wydajność czy skalowanie tych rozwiązań, no to każda platforma no-codowa działa obecnie na chmurze. Bubble na przykład na AWS-ie, na Google Cloudzie i tak dalej. Każde rozwiązanie korzysta z czegoś innego. Znowu tutaj poza Flutterflow, który buduje nam aplikację mobilną, czyli frontend tylko, a backend musimy mieć skądś indziej. I to już od nas zależy, skąd on dokładnie będzie. Natomiast jeżeli właśnie mówimy o tym, czy te rozwiązania się skalują, czy one są wydajne, no to jak najbardziej są. I znowu porównajmy to do tradycyjnego podejścia. W tradycyjnym podejściu musimy mieć zespół DevOpsów, SysOpsów czy innych ludzi, którzy zajmą się tym, żeby zbudować dla nas infrastrukturę, na której nasza aplikacja będzie chodzić. Bo oczywiście jedną rzeczą jest zbudowanie, napisanie kodu aplikacji, no ale zupełnie inną jest umieszczenie jej na infrastrukturze, która ten kod będzie przetwarzała również w wydajny sposób. Jak będzie działał networking w takim rozwiązaniu, jak będą zbudowane zabezpieczenia i tak dalej. Jest to czas, który musimy poświęcić na budowę naszego rozwiązania i tak dalej. I który też musi być zrobiony dobrze. W no-codzie wygląda to zupełnie inaczej, ponieważ w no-codzie te nasze rozwiązania korzystają już z gotowej infrastruktury. Dostajemy taki, wiecie, jeden opakowany produkt, gdzie my o infrastrukturę się nie martwimy, która stoi pod spodem, bo jest ona skalowalna, bo stoi na chmurze, bo jest ona dostosowana do tego rozwiązania. Tam już te wszystkie security, rules i tak dalej są odpowiednio zaimplementowane. Jeżeli ktoś chce się z tym zapoznać, jak dokładnie to działa, to oczywiście odsyłam do dokumentacji danego dostawcy, gdzie możemy o tym wszystkim przeczytać. No i my tak naprawdę nie musimy się już tym przejmować, musimy zadbać o wydajność na poziomie samej aplikacji, a nie infrastruktury. Bo ta na poziomie infrastruktury jest już na odpowiednio wysokim poziomie, bo to jest, tak jak już mówiłem, AWS i tak dalej, jest to tam gdzieś skonfigurowane, możemy się z tym zapoznać jak. Znowu oczywiście jest to dostosowane do tej poszczególnej platformy, ale działa w większości wypadków super. Jeżeli znowu mamy jakąś specjalną funkcję, której tej platforma nie obsługuje dobrze i tak dalej, tak jak już mówiłem wcześniej, możemy sobie to wyjąć gdzieś na zewnątrz. Więc pod tym względem znowu tutaj mamy pewną automatyzację, mamy pewne dostosowanie, które oczywiście ma swoje plusy. Jeżeli na przykład tak jak banki mamy jakieś specjalne regulacje, jakieś specjalne przepisy dotyczące bezpieczeństwa czy duże korporacje, to mamy dwa wyjścia. Oczywiście albo musimy postawić własną aplikację i własną infrastrukturę, bo inaczej nie da rady. Z drugiej strony możemy korzystać również z aplikacji no-codowych, ponieważ większość z nich pozwala na umieszczanie tych aplikacji na dedykowanych serwerach. To znaczy, że możemy skorzystać z takiego dedykowanego planu, gdzie po prostu serwer będzie nasz, w naszej chmurze albo nawet na naszym on-premisie, czyli lokalnie postawiony, a tam firma zdeployuje swoje rozwiązanie tak, żebyśmy mogli z niego korzystać i stawiać na nim nasze
aplikacji. Więc jak widzicie, dróg jest wiele, możemy różnie do tej wydajności tutaj na poziomie infrastrukturalnym podchodzić i to zależy oczywiście od tego, jakie nasza firma czy nasz klient ma dokładne wymagania. No i tak trochę podsumowując ten temat wydajności, gdzie porozmawialiśmy sobie o tym, jak de facto wygląda kod, jak to funkcjonuje pod spodem, gdzie wiemy oczywiście, że ten kod na pewno nie jest tak idealny jak ten kod wymuskany, gdzie no oczywiście wymuskanie kodu też swoje kosztuje, bo takie rzeczy jak muskanie najwięcej zajmują czasu, to żeby nasza aplikacja była tak naprawdę wydajna, to naszym głównym zadaniem jest to, aby zadbać o jej wydajność. Jeżeli już producent platformy no-codowej zadbał o to, żeby infrastruktura była wydajna, to naszym zadaniem zostaje zadbanie o wydajność aplikacji. Bo jeżeli kod nawet został zoptymalizowany maksymalnie jak mógł zostać zoptymalizowany, chociaż cały czas ta optymalizacja kodu następuje, cały czas producenci platform no-codowych coś optymalizują, zmieniają, dostosowują itd., to my jako deweloperzy aplikacji, naszym zadaniem jest zbudowanie wszystkich workflow, czy zbudowanie interfejsu użytkownika w sposób taki, aby ta aplikacja była wydajna. Czyli na przykład na frontendzie oczywiście unikamy duplowania elementów, żeby nie było tych elementów za dużo na jednej stronie, żeby serwer mógł łatwo te żądania przetworzyć, żeby te strony nie były ciężkie, żeby nie ściągał mnóstwa informacji z serweru, czyli nie wiem, milionów rekordów czy tysięcy rekordów naraz, gdzie wiadomo, że to jest problemem. Więc my musimy zadbać o to, aby ten frontend był wydajny, tak zwany lightweight, żeby on się szybko ściągał. Z drugiej strony oczywiście te nasze wszystkie workflow, jak one działają, jak będzie stworzona architektura bazy danych, czy te rekordy nie będą za ciężkie, czy baza danych nie będzie za ciężka, czy będzie zbudowana w sposób performatywny, czy wszystkie workflow będą zbudowane w sposób performatywny, czy nie będziemy robili za dużo searchy, to jest już właśnie kwestia, o którą my jako deweloperzy musimy aplikacji zadbać po to, aby była ona wydajna. I w mojej osobistej opinii, w obecnych czasach, gdzie mamy naprawdę dostęp do super infrastruktury, gdzie większość aplikacji to raczej nie są super ekstra mega skomplikowane aplikacje, które mają za zadanie robić bardzo kompleksowe rozwiązania, to w tym momencie jesteśmy bez problemu w stanie zbudować większość aplikacji za pomocą no-codu czy low-codu, po prostu odpowiednio optymalizując naszą pracę. Więc co a propos stabilności? Jeżeli ta wydajność jest taka super i to działa, to jak jest z tą stabilnością? No, stabilność trochę będzie zahaczała temat wydajności z tego względu, że powiedzieliśmy sobie o tym wcześniej, że te rozwiązania stoją w chmurze albo stoją gdzieś u nas. Więc o czym jest stabilność? Stabilność może być znowu na poziomie oczywiście infrastrukturalnym albo na poziomie kodu. Czyli czy nasz kod ma jakieś luki, bugi, czy coś w ten deseń, co może powodować, że aplikacja się wywali, nie będzie stabilna, będzie przerywało jej działanie, czy cokolwiek innego. I zacznijmy sobie od tej części infrastrukturalnej, bo ona będzie po prostu krótsza. Jeżeli Babel, Zano, jeżeli Babel, Zano i Webflow stoją na rozwiązaniach chmurowych, Google Cloudzie czy AWS-ie, to ich stabilność jest oparta o te rozwiązania. Oczywiście nadal one mają jakiś kod, który jest deployowany na tej infrastrukturze i tak dalej. Natomiast z punktu widzenia infrastrukturalnego my nie musimy się o to martwić. Tak długo jak działa AWS, tak długo będą działały nasze rozwiązania, czy jakakolwiek inna chmura. Natomiast możecie podnieść temat tego OK, ale nie mam pewności, czy Babel, czy Flutter, czy Zano, czy Webflow jest napisane w sposób optymalny, bez bugów i tak dalej. Oczywiście tutaj takiej pewności mieć nie mamy, ale po to też ci producenci dostarczają na przykład swoje status page i tak dalej, żeby zobaczyć, jak często te aplikacje się ewentualnie wywalają. Zdradzę Wam, że Babel w ostatnim miesiącu miał dostępność na poziomie 99,99%, więc mają na takim samym poziomie jak chmura publiczna, stabilność, plus czy ten kod nam się nie wywala. Tam mamy te wszystkie informacje o tym, że jeżeli nawet jakaś była awaria gdzieś po drodze,
tak? To my możemy o tym przeczytać, czego ono dotyczyło. Czy to był outage w AWS-ie, czy to był jakiś outage po stronie danego producenta danej platformy. Więc wtedy będziemy po prostu mogli sobie wewnętrznie zrewaluować, czy ta platforma jest stabilna pod względem swojej własnej infrastruktury i kodu, czy nie. No i teraz, jeżeli mamy już za sobą ten temat infrastrukturalny, to teraz przejdźmy do tego tematu kodu. Czyli czy kod, który te platformy oferują, z którego my możemy korzystać, jest stabilny. No i znowu tutaj wrócę do tematu właśnie ilości osób, która korzysta z tych rozwiązań. Jeżeli my budujemy w jakimś software house albo wewnętrznym zespole, budujemy jakieś rozwiązanie, to ile osób to rozwiązanie, ten kod przetestuje? 5? 10? To jest super wynik. Oczywiście jeszcze możemy do tego puścić testy automatyzujące, żeby mieć pewność, że całość jest stabilna. Co powinniśmy robić? Natomiast wyobraźcie sobie, że tak jak już powiedziałem wcześniej, z takiego babla samych deweloperów jest 2 miliony ponad 700. Oni stawiają swoje aplikacje. Każdy z tych deweloperów może mieć kilka aplikacji, nawet załóżmy, że ma jedną. No i z każdej tej aplikacji korzysta jakiś użytkownik, chociażby jeden. To w tym momencie mamy prawie 5 milionów użytkowników, którzy na co dzień badają ten kod, który dostarcza na przykład Bubble, na przykład Webflow, czy na przykład Zano, który jest cały czas badany. Jeżeli coś jest w nim nie tak, albo powoduje jakieś awarie, czy cokolwiek innego, jest to od razu do producenta platformy zgłaszane i w jakimś czasie naprawiane. Jedne rzeczy wiadomo, nie będę kłamał, są naprawiane szybciej, inne wolniej, ale są naprawiane. Gdyby tej stabilności nie było, gdyby te platformy nie oferowały tej stabilności, nie oferowały tych wszystkich rozwiązań, no to w tym momencie również traciłyby użytkowników z tego względu, że po prostu byłby pewien problem z ich działaniem. Więc jak widzicie, ta wydajność czy stabilność ze sobą razem współgrają, są oparte też na tych samych de facto podwalinach, na tych samych fundamentach. Jedna czerpie z drugiej i się razem ładnie zazębiają. Więc w mojej opinii tutaj, jeżeli chodzi o stabilność, też nie powinno być najmniejszego problemu. Zresztą to też możecie sobie sprawdzić sami, wchodząc na nasze case study, sprawdzając nasze aplikacje, czy sprawdzając po prostu statystyki dostępności danych rozwiązań. No i na końcu chciałem poruszyć właśnie ten temat, który interesuje bardzo wielu, bo pomaga po prostu planować w jakiś sposób biznes, przewidywać to, z czym będziemy się de facto w tym biznesie mierzyli, czyli koszt, jakie to ze sobą wszystko niesie koszt. Oczywiście to wszystko zależy od platformy i tego, jaką platformę chcemy zbudować i jak wielu użytkowników będziemy obsługiwali, czy jak bardzo kompleksowe workflowy będziemy budowali, z tego względu, że ma to po prostu wpływ na zasoby serwera. Platforma Bubble.io, Zano oraz Webflow oferują nam abonamenty. I te abonamenty polegają na tym, że my kupujemy jakieś funkcjonalności plus jakieś zasoby serwera. One nie są bezpośrednio określone, że kupujemy 4 CPU i tak dalej, bo to nam niewiele mówi do końca. Każdy z producentów tych platform poszedł trochę w własny, taki powiedzmy indywidualny cennik, który pozwala nam w jakiś sposób określić to, ile de facto będziemy zużywali tych zasobów serwera. Bubble nawet dostarcza kalkulator, którym my możemy sobie te koszty policzyć. Jeżeli zbudujemy sobie testową aplikację, to tam mamy obliczane tak zwane workload units, które nam pomagają zrewaluować to, ile dana akcja kosztuje, tych workflow unitsów, dzięki czemu też jesteśmy w stanie naszą aplikację lepiej optymalizować, ponieważ możemy zobaczyć, co najbardziej jest zasobożerne w naszej aplikacji, przyjrzeć się temu i to pod jakimś kątem spróbować zoptymalizować. Natomiast wracając do tych abonamentów, każdy z tych platform jest oparty o chmurze, więc też trochę podąża tym konceptem. Możemy wykupić sobie takie podstawowe plany, które nam dają jakiś zasób serwera w jakimś fixed fee, czyli w jakiejś określonej cenie. Niektóre platformy pozwalają nam, tak jak Bubble na przykład, dokupować sobie tą wydajność serwera, żeby nas nie zblokować, kiedy na przykład naraz wejdzie bardzo wielu użytkowników, czy bardzo zostanie serwer obciążony, to żeby nie blokować, nie timeoutować go, nie wywalać jakichś innych outage'y, to Bubble automatycznie nam dobiera zasoby, ale oczywiście też płaci. To się nazywa subskrypcją Pay as you go, czyli tak długo jak używasz, czy używasz więcej, to po prostu płacisz za to, czego realnie
używasz. Trochę inna rozmowa jest w przypadku Flutterflow, gdzie Flutterflow de facto nie hostuje naszej aplikacji w żaden sposób, więc tam płacimy za dostęp do samego edytora, gdzie możemy naszą aplikację zbudować i ją umieścić w sklepach, gdzie backend również jest umieszczony gdzieś indziej. No i oczywiście to jest jedna strona medalu, to jest ta publiczna strona medalu, tak bym to nazwał, gdzie mamy dostęp do tych tradycyjnych abonamentów, czy właśnie tych subskrypcji pay as you go, gdzie płacimy de facto za zużywanie serwera, więc to też znowu w naszej gestii, wracając do wydajności, leży to, aby zbudować tą aplikację optymalnie, żeby te workflowy nie zjadały dużo tych jednostek serwera, żeby one nie zapychały serwera, bo dzięki temu będziemy po prostu płacić mniej i będziemy w stanie w tej samej cenie obsłużyć większą ilość użytkowników czy naszych klientów. Natomiast oczywiście też wspomniałem Wam o tym, że te rozwiązania mogą być umieszczone na naszych serwerach czy naszej chmurze. Wtedy wchodzimy już w tak zwane indywidualne cenniki enterprise, gdzie to już bezpośrednio z producentem danej platformy ustalamy sobie to, ile dana usługa będzie kosztowała i jak będziemy za nią płacić. Oczywiście są tam cenniki, znamy te ceny, ale nimi się specjalnie w tym odcinku nie dzielimy, ponieważ zawsze i tak dochodzi do indywidualnych kalkulacji czy negocjacji na temat tego, jak dane rozwiązanie będzie chodziło, co będzie zawierało, ile będzie kosztowało i tak dalej, i tak dalej. Więc de facto my dostajemy jakieś zasoby serwera, o które my też musimy dbać. Więc jak widzicie, koszty, stabilność, wydajność, to wszystko idzie ze sobą po prostu w parze i daje nam jeden komplet, o który powinniśmy zadbać. I tutaj podsumowując dzisiejszy odcinek, to co chcę bardzo, bardzo mocno podkreślić, to jest właśnie to, że to od nas zależy w głównej mierze, czy nasza aplikacja no-codowa, low-codowa będzie wydajna, stabilna i jakie będzie niosła ze sobą koszty. Z tego względu, że jeżeli my te workflowy czy bazę danych źle zaprojektujemy, będziemy obciążali niepotrzebnie serwer, to de facto zjemy więcej jego zasobów. Jeżeli zjemy więcej jego zasobów, to aplikacja może się wywalać, będziemy więcej za nią płacić, więc stracimy stabilność oraz stracimy pieniądze. Wszystko sprowadza się do tego, że zawsze powinniśmy podchodzić do aplikacji w sposób przemyślany, zaplanowany, tak, abyśmy mieli pewność, że robimy to w optymalny sposób. I tutaj było świetne powiedzenie, które powiedział kiedyś podobnież Abraham Lincoln. Powiedział, że jeżeli dostanę 10 dni na ścięcie drzewa, to 8 dni będę ostrzył swoją piłę, aby była odpowiednio naostrzona. Trochę sparafrazowałem, nie brzmiało ono idealnie tak, ale oddaję ideę tego właśnie, jak powinniśmy podejść do sprawy budowy aplikacji w no-codzie, low-codzie oraz tradycyjnym podejściu, tak aby były one wydajne, stabilne i nie kosztowały nas wiele. To tyle ode mnie na dziś. Do zobaczenia.